Witam wszystkich na moim kanale Gameborn. Dzisiaj bodajże misja Dragonem. Jest to utrzymanie ruchu. Mamy zwolnienie do 40. Spróbujmy dwójka. Nie na klawiaturze numerycznej. Zobaczmy nasz skład. Jakimiś wagonami otwartymi dzisiaj jedziemy. Czułak wbijamy. No i teraz rozejrzyjmy się. Tu mamy piasecznicę, pulpit, szukam, powiem szczerze, wycieraczek. Piasecznica. Tu mam. No, widoczność, jak widzimy, ten słupek bardzo nam tu przesłania. Maszyniści chyba, bardzo wąska przednia szyba, maszyniści chyba, nie wiem, jak się zapatrują się na Dragona. Troszkę podkręcimy tempo. Kanały R2 w zasadzie. Zobaczmy zawiercie. Możemy tempomatu używać, nie musimy. Plusem teraz na klawiaturze nienumerycznej sobie klikamy na tą 40. No, w tej chwili tu mamy taką kropkę na 40. - 24 minuty przed czasem. O, widzimy, za bardzo podkręcimy moc, to wtedy koła zaczynają nam żyć każdy innym rytmem. Tu mamy ikonkę informującą nas o tym, że został włączony tempomat. Widzimy 600 metrów do żółtego światła. W sumie mam już 75. Odkręcamy powoli. Skład ma masę 1390 ton, 418 metrów długości.
No i w tej chwili możemy rozpędzać skład. Chociaż mamy światło żółte, czyli oznacza to, że następny sygnalizator jest czerwony, co właśnie wyświetliło się z boku. Ale to dopiero za kilometr i 800 metrów. Przelot podany do zawiercia, ale to nie dla nas. Możemy powoli też minusem sygnał dźwiękowy. I znowu stopniowo spację. Zbijamy czuwak, no już się robi powoli kilometr. Dlatego zaczynamy reagować. Powoli będziemy tracić prędkość. Przeciwka skład PKP Cargo. Jakieś kontenery. Odkryte wagony też wiezie podobnie jak w naszym składzie. No 700 metrów. Chyba w Zawierciu jesteśmy teraz. Ale gdzie ty jedziesz? Pozdrowionka LS. Zawiercie, tak jest, jesteśmy w Zawierciu. Teoretycznie to nie nasz sygnalizator. Nasz czerwony będzie za 470 metrów. No, przy takim tonażu należy pamiętać, żeby oczywiście o dość długiej drodze hamowania trzeba odpowiednio wcześnie reagować, ale także przy przyspieszaniu należy pamiętać, ponieważ można zerwać skład. Widzimy Zawiercie, to i kominy od razu. Aglomeracja śląska głównie jest kojarzona z kominami, z dymem. O 200 metrów mamy, no mam nadzieję, że nie każą nam czekać.
Te 24 minuty, które jesteśmy przed czasem. No i niestety czekamy. Tak wygląda nasz skład. Jak widać, ta pani też czeka, bo siedzi z telefonem w ręce. Rozejrzyjmy się w naszym składzie. Dragon 2, 14 numer. No, w ładnym stanie. Wygląda, jakby dopiero co wyjechał z fabryki, w której produkują dragony. Cóż, my tu mamy Dąbrowa Górnicza. Nie wiem, czy w Zawierciu. Czy w Zawierciu ktoś no tu chyba są Łazy lub Zawiercie nas obsługuje. Maszynista, no w Zawierciu chyba nie ma nikogo. Nie wiem, czy jest w ogóle taka nastawnia. No ciekawe, odhamowaliśmy i niby jedziemy 1 km na godzinę. Nie wydaje się, żeby było aż takie pochylenie. Ewidentnie nasz skład przyspiesza. Spróbujmy się pobawić. ID maszynisty, dany pociąg. No okej, jest ID maszynisty. Dane pociągu.
Długość. Ok, są wpisane. Tak. Cóż nam zostało? O, widzimy duży ruch. Ciekawa decyzja. Ktoś dostał przelot, my tu musimy czekać. No ale wydaje mi się, że kieruje tu bot. Takie podejmuje decyzje. No, fajna lokomotywa. Spróbujemy wsiąść. No, fajnie jakby przejść do drugiej kabiny. No, fajnie jakby w kolejnych wersjach można było maszynownie zobaczyć. Tu mamy światło. Siadamy, usiądź.
Jeden z widzów napisał komentarz. Że po wciśnięciu klawisza 1 wciska mu się gdzieś tam grzybek, czy w radiotelefonie. Oczywiście przyciski, które zawsze podaję, są przy założeniu, że ktoś nie przestawił sobie klawiatury. Ale tu przetestowałem to teraz przed chwilą, no i jak wciśniemy jedynkę na klawiaturze numerycznej, czyli tam w klawiaturze w układzie tego kalkulatora, to wtedy wciska nam się hamulec bezpieczeństwa, ten grzybek, dlatego dwójka i powrót do kabiny robimy na klawiaturze nienumerycznej, w układzie tam, gdzie są w jednym rzędzie cyfry. No możemy tą 40 ustawić teraz. I tak jak mówiłem tutaj, czyli tempomat obsługuje plusem, minusem, nie na klawiaturze numerycznej, tam gdzie są klawisze w jednym rzędzie, a prąd, moc zadaje na klawiaturze numerycznej, tam gdzie jest układ taki kalkulatorowy. No, rozpędzamy się. Chwilę nas przytrzymali. 17:09 teoretycznie powinniśmy być w Myszkowie. No już mamy 70. No to podkręcamy plus, nie na klawiaturze numerycznej, i podkręcam tu tą kropkę na tempomacie. Jeszcze raz. O, widzimy, teraz jest w okolicach 50. Jeszcze raz klikam. Telefit już jest za 60. No, widzimy dość. Wydaje się mocna ta lokomotywa Dragon. O, w tej chwili jest między 70 a 80, czyli jest około 75. Dość mocno, bardzo szybko przyspiesza. No jak widzimy, też jest możliwość korzystania z systemu ECTS, no tylko akurat nie w tym miejscu. No i rozpędzamy nasz skład. Czyli, drogi widzu, jedynka na klawiaturze numerycznej, czyli w układzie kalkulatora. Jak wciśniesz, to wtedy możesz mieć problemy i wciska się właśnie ten grzybek, ten hamulec awaryjny. No widzimy, skład się rozpędził do 75. Ukształtowanie terenu teraz jest przypuszczalnie trochę z górki. No i jak widzimy, prąd jest na minusie, czyli jest oddawany do sieci w tej chwili, ponieważ lokomotywa jest hamowana. O, w tej chwili już jest prąd. Oczywiście to jest takie niezbyt fachowe, mówiąc, że jest prąd dodatni, bo po prostu jest teraz prąd dodawany. Już nie oddajemy do sieci. O, w tej chwili oddajemy znowu z góry. Więc jak widzimy, to tutaj po czerwonym minus 50. Wtedy jakiś tam nadmiar prądu występuje. No i gdzieś ten nadmiarowy prąd
Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, ale gdzieś tam chyba do jakichś rezystorów jest oddawany i z powrotem do sieci. Ale jeżeli ktoś z widzów chce dokładnie to sprecyzować, niech napisze to w komentarzu. Taki komentarz będzie i dla mnie jakąś nauką, no i dla pozostałych osób, które gdzieś tam śledzą mój kanał i czytają komentarze pod filmikami. Jak widzimy, 17:09 pan planował być w Myszkowie. 24 minuty przed czasem jesteśmy. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Spacją czuwak. No jest to scenariusz z 30 stycznia, dlatego o 16:51 robi się powoli ciemno. No byłem ciekawy tego scenariusza utrzymania ruchu, dlatego go wybrałem. No powoli te wszystkie podstawowe scenariusze przeszliśmy. Zostały tam jedynie te długie, ponad 4-godzinne. Myślę, że być może kiedyś w odcinkach zrobimy to, jak gra zapewni nam możliwość save'ów, czyli podzielić sobie taką trasę w single player na mniejsze odcinki. Zresztą chyba scenariusz 4-godzinny. Nikt by nie chciał oglądać tak długiego filmiku. A może by ktoś chciał, ale no to też trzeba mieć na to czas. O, już widzimy, nalicza nam już do Myszkowa 3,7. O, już tutaj nam latarką świecili. No widać, że coraz więcej tych detali pojawia się w grze. Autorzy starają się nam jak najbardziej i jak najbardziej po prostu przybliżyć tą pracę maszynisty i dbając nawet o takie detale, że ktoś tam nam latarką świeci. Z budki, gdzie jest spuszczany szlaban. No, wiele osób narzeka na grę, na ceny. No ale co człowiek, to inna opinia. No tak to wygląda. 30 minut nam zajął scenariusz. 1325 doświadczenia, przejechana odległość 13 km raptem. No i energia pobrana, energia oddana, czyli nie najgorzej. Wykres zobaczmy. O chwilę na ten wykres trzeba poczekać. Ostatnio też już miałem wątpliwości, czy w ogóle się wyświetli
No jak widzimy, całkiem ładnie to wyglądało. Tutaj mieliśmy odcinek poniżej bardzo, no ale mieliśmy duży zapas czasowy, dlatego nie musieliśmy się aż tak bardzo śpieszyć, żeby w górnych przedziałach prędkości jechać. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych moich produkcji. Pozdrawiam.